matko mojej mili, ale torpeda dziś, 7-osobowa francuska. Ale i to jaka designerska w dodatku, z 2.0 Blue HDI pod maską. A jak wiadomo, francuskie 2.0 Blue HDI jest nawet lepsze od francuskiej miłości. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową, a jest to Citroën C4 Picasso. Kurczę, Picasso. Grand Picasso. Bo nie 5, a 7-osobowy. Patrzcie, taka maszyna bardzo fajnie wyposażona, 50 000 złotych. Została mi udostępniona do testu przez dealera samochodów używanych spod Szczecina z Morzeczyna Autokomfort. Link do ogłoszenia, jak i do pełnej oferty Autokomfort znajdziecie w opisie filmu. No i co, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny? Czy może najpierw nadwozie? Nie, nadwozie to szybki temat. Po prostu było Picasso oraz Grand Picasso. Później jeszcze było Space coś tam. Citroën wprowadził nazwę Space Tourer bodajże, ale w zasadzie to nie wiem po co, wtedy jakoś to się wszystko myli już. O, słoneczko nawet wyszło. No dziś będzie raz słońce, raz chmury. Auto mierzy jakoś 4,6 metra długości, chociaż wydawałoby się, że jest troszeczkę większe. Ale nie, jest to wymiar mniej więcej takiego, można powiedzieć, kompaktowego sedana. Jak na tą długość maszyna jest zaskakująco praktyczna, zaskakująco obszerna. Pełno tutaj znajdziemy oczywiście takich smaczków stylistycznych, jak na przykład takie lampy z tyłu. Zobaczcie, ten samochód jakoś pojawił się na rynku w 2013 roku, a wciąż wygląda całkiem atrakcyjnie. Tutaj mamy taki szary jakby lakier, srebrna listwa, no bardziej tutaj na czarnym lakierze to by się odróżniało, ale tutaj po prostu zobaczcie, jest takie jakby, no nie wiem jak to nazwać nawet. Srebrna listwa idzie aż tutaj i jest to jakby element też relingów. Jest to lepsza wersja wyposażenia, także mamy tutaj lepsze felgi. W zasadzie nie ma tutaj panoramicznego dachu i o dziwo LEDów czy też ksenonów ktoś nie zamówił. Wprawdzie do światła, do jazdy dziennej mamy tutaj LEDowe takie listewki u góry, no ale nie wiem, po prostu taka konfiguracja. No, jeszcze rzut oka z tej perspektywy, tak z dołu. Wygląda to wszystko zupełnie inaczej niż w innych samochodach. Jest mniej tradycyjnie, powiedzmy jakbyśmy tutaj mieli, nie wiem, jakąś Merivę czy tam Zafirę raczej. Wiecie, co do wyglądu Citroenów można mieć różne zdanie, ale musicie przyznać, że jak na takiego minivana, minibusika, nie wiem jak to nawet nazwać, C4 Grand Picasso po prostu wygląda fajnie. Ja sam kiedyś nawet zastanawiałem się, czy nie kupić sobie takiego Picasso tylko 5-osobowego, po prostu większy nie był mi potrzebny, chociaż ten mniejszy wygląda troszeczkę jak takie szalone jajko. No tutaj, no to już ewidentnie taka pociągła jest ta linia cała. Przeszklenie tego samochodu jest bardzo interesujące. Nie mówię tutaj o kształcie okien czy tam szyb, ale zobaczcie, jakie tutaj jest spore przeszklenie. No i szyba czołowa. Najlepiej to chyba spojrzeć po prostu na to od wewnątrz, ale jak przejdziemy do środka, to przyjrzymy się temu dokładniej. Felgi mamy tutaj 17-calowy, rozmiar opon 225×45. Częściowo są wypolerowane, częściowo polakierowane na czarno. No i tak, zajrzyjmy sobie może, nie wiem, od bagażnika może? Klapa elektrycznie otwierana. I to jest tak, nie przeraźcie się, ale zrobiłem sobie tutaj troszeczkę bajzel, ponieważ no jest tutaj po prostu, taka jakby mata do bagażnika, ale jeśli ciśniemy sobie w konfiguracji 5-osobowej, a proszę, tutaj specjalnie chciałem ten fotelik wyciągnąć, by Wam go pokazać, no i pokazać, że tutaj wtedy jest po prostu troszeczkę mało miejsca na bagaże, aczkolwiek w konfiguracji 6-osobowej spokojnie sobie tym samochodem można już lecieć, no bo tutaj możemy mieć też bagaże. Dobra, usiądę sobie szybko w trzecim rzędzie, by Wam pokazać, ile tam jest miejsca. Ja mam 198 cm wzrostu, także może być ciężko. No i to szybko posprzątam, pokażę Wam przestrzeń bagażową właśnie w konfigu 5-osobowym, jakbyśmy podróżowali, bo się zaraz zżygam, tu jest taki bajzel. A składa się, w ten sposób. Ja pierniczę! Ale czekajcie, skoro jest tak, to czy tutaj z dołu też możemy przesuwać? Nie, no możemy, bo zobaczcie, jak teraz fotel tutaj jest przesunięty do przodu względem tych bocznych. Co ciekawe, tutaj i tutaj mamy Isofix. No dobra, to załóżmy, że w tym rzędzie ktoś niższy troszeczkę będzie siedział. Powiedzmy tacy, nie wiem, po 170 wzrostu i petrolheada za karę, tutaj za bałagan do tyłu wrzucono. No i dobra. To powiem Wam, oczywiście jest się tutaj troszeczkę zgiętym, mało jest miejsca na głowę, ale na nogi jakoś tam się tutaj mieszczę, jakby ten fotel tak, no wiecie. Mój wzrost nie jest wcale normalny, więc to jest taki naprawdę skrajny przypadek. Mam tu podłokietnik z uchwytem na kubki, jakieś okularki nawet są i widok z tej perspektywy. Proszę, podświetlenie, rolety,
Tutaj też są nawiewy i podświetlenie. Fajnie. Co to jest? Aha, i tutaj można sobie, jeszcze to regulować. Znaczy to regulować, nawiew po prostu. Jak na 4,6 metra jest to szalenie praktyczny wóz, szalenie. To składamy fotelik i wychodzimy. Nawet z wyjściem nie ma takiego dramatu. Nie no, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak się to przesuwa do przodu i do tyłu. Jakoś się da, no bo tutaj na przykład, jest jaka różnica. Od razu może boczek drzwiowy. Tutaj jest mięciutko, to jest taki dziwny materiał. Nie jest to skóra, ale takie, nawet coś ciekawego. Tu jest fejkowa skóra, miękkie. No i tutaj na dole już mamy twardo. Tutaj jest tak jakby troszeczkę miękko, troszeczkę. Specyficzny dekor, w sumie pasujący właśnie do tego materiału. No panie drogi, nawiew, proszę bardzo, regulowane. Naprawdę fajnie, dźwięk zamykania i otwierania drzwi. Fajnie i to bardzo, bardzo... Dobra, złożymy ten fotelik. Musiałem się na chwilę rozłączyć, bo jedną ręką ciężko mi było to wszystko ułożyć. No i proszę. I taką mamy tutaj przestrzeń bagażową w konfigu 5-osobowym. Oczywiście mamy roletkę, podświetlenie. Zamykamy. Przejdziemy już do kabiny pasażerskiej. Jest tutaj keyless, ale działa on jedynie z przednimi krankami. Mimo wszystko myślę, że jest spoko. Ale to jest delikatnie. Boczek drzwiowy już Wam pokazywałem. Tutaj z tej strony też mamy nawiew z regulacją. I proszę bardzo, jeszcze raz kanapa z tyłu. Skóra ciekawie przeszyta, z perforacją fragmentami. No i dobra, fotel kierowcy ustawiony jest pode mnie. Wchodzę i jest tutaj całkiem. Nie ma jakiegoś problemu z miejscem. Na głowę jest jego dużo, na nogi proszę bardzo. Kolana mieszczą się tutaj, ale gdy ktoś jest niższy, chociaż czy w moim przypadku to zadziała? W sumie zadziała. Między nogami mogę mieć stolik. Tutaj jest nawet podświetlenie, akurat ten gdzie chyba zapłon musi być. Tak to wygląda. Uchwyt na kubek i można kanapę jeść. Z tyłu jest płaska podłoga, nic nam tutaj nie wystaje. Zresztą widzicie po dywaniku, mam nadzieję. No i tutaj podłokietniki, proszę bardzo, wyjście 12V i foteliska z tej perspektywy jak w jakimś kurczę odrzutowcu. Słuchajcie, najpierw od tej strony pokażę Wam, jak wygląda fotel. Blind spot, widzę, jest. Są to najlepsze fotele, jakie były oferowane właśnie w Picasso i cyk. Proszę, jak u dentysty, to normalnie jest regulowane, można sobie to schować. No jak rozłożymy sobie ten fotel, to naprawdę tutaj możemy się rozwalić wręcz do spania. Tapicerka na fotelach, zagłówki. Jest tutaj masaż, z tym, że po prostu jest to takie zmieniające się tutaj podparcie na lędźwia, do góry, w dole, no i tak wychodzi, wchodzi, wiesz, no ale masaż taki. Tutaj jeszcze przełącznik od podgrzewania, tunel środkowy, który w zasadzie można sobie tutaj, wyciągnąć w ogóle i zlikwidować, ale ja wiem, czy warto go likwidować, bo tutaj mamy jeszcze takie oto schoweczki, oczywiście uchwyty na kubki, no ja, Jumbojet, nawet 2 lusterka, elektryczna regulacja, kurczę, będę musiał odkurzyć tutaj samochód, takie miejsce wybrałem, całe wnętrze usyfi, dziwnie, tutaj od razu wiadomo, że jest to po prostu francuski samochód, czy to po tym lewarku, to jest do zmiany biegów, jest tutaj automatyczna skrzynia, dobra, odpalimy sobie i widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest tutaj naprawdę dobra. Czy mamy kamerę cofania? A nie na tym ekranie. Tutaj to tak cyka troszeczkę, wiecie. Ale w zasadzie da się do tego przyzwyczaić, tylko ja osobiście bym to zrobił troszeczkę grubsze, bo takie, no nie wiem, boję się, żeby mi to nie zostało w ręce, aczkolwiek jest to zamocowane przecież, wiecie. Nie będziemy tu się szarpać jak jakieś zwierzę, no i w przypadku tego Citroena, no to warto też tutaj jeszcze, spojrzeć do góry, bo patrzcie, gdzie tutaj kończy się przednia szyba. Ja naprawdę jestem wysoki, jestem odsunięty i zobaczcie, tutaj praktycznie, ale można to, regulować sobie. Czujniki do oświetlenia, do wycieraczek, właściwe lusterko i tutaj takie drugie pomocnicze, by sobie obserwować na przykład dzieci z tyłu, czy na przykład jak wieziemy jakichś tam pijanych kolegów, żeby takie osoby też wymagają pilnowania, by nic nie odwaliły. W ogóle tutaj z tyłu jest tyle miejsca, że gdyby wymontować te kanapy, można byłoby robić i podglądać zupełnie inne rzeczy. Wiadomo, to już kwestia kreatywności. I tutaj jeden ekran z przyciskami. To są takie, powiedzmy, skróty. Radio, źródła, w ogóle co tutaj jest do wyboru. USB, iPod, CD, AUX, Bluetooth. Nawigacja. Chyba jest tutaj nawet TomTom Traffic już, ale nie jestem pewny. Klimatyzacja dwustrefowa, ale tam z tyłu też są nawiewy. Włączymy sobie klimatyzację, no bo Raceboxem wcześniej już badałem ten samochód, to wyłączałem. Tutaj menu, Apple CarPlay, Mirror Link, Android Auto i pyk, ustawienia
samochodu. Start, stop, wspomaganie parkowania, proszę, jest tutaj. Znaczy wspomaganie parkowania, wiecie, ten samochód jest chyba w stanie nawet sam zaparkować. Jakieś ustawienie prędkości, nawiewy. Też ładnie to wszystko wygląda. Jest solidnie spasowane, nic tu nie trzeszczy. Auto, zobaczcie, ma 249 001 km. Ale jakoś w ogóle tego nie widać. Patrzcie, kierowniczka. Okej, no można byłoby tutaj sobie lekko color lockiem jeszcze ją przejechać, ale bardzo ładnie wygląda. Ten samochód tutaj nic nie trzeszczy. Nic nie trzeszczy. Tutaj może tak delikatnie. Ale chłopie, jak ta kabina dobrze znosi przebieg w Citroenie. Manetki jeszcze tutaj. Kierownica akurat jest w miarę, jak na Citroena, w miarę normalna. No bo mógłby jeszcze Citroen tutaj zrobić sam ten wieniec obracający się, a tą centralną część stałą. Sterowanie radiem, wybieranie głosowe. Jakieś tutaj jest wybieranie głosowe? Hello! Nie rozumiem polecenia. Proszę, spróbuj ponownie. Aby zaplanować trasę, powiedz nawiguj do adresu. Okej, podając no to wyłączymy, to można sobie tutaj adres po prostu wklepać głosowo. Jedna manetka, druga manetka i tutaj tymi przyciskami, można sterować tym ekranem. Akurat komputer pokładowy, ale tutaj można jeszcze zmieniać sobie, żeby na przykład nawigacja była. No, proszę bardzo. Osobisty. No, chwilę tutaj trzeba poczekać, takie są dziwne animacyjki. To brotomierz, no i minimalna, no to jest minimalnie, no bardzo. Dobra, damy sobie liczniki. Proste jest to graficznie rozwiązane, ale akurat tutaj jest w miarę wszystko jasne. No z tymi przyciskami trochę trzeba się tutaj połapać, no bo zobaczcie, tu jest jeden przycisk, tu gdzieś drugi, tutaj jakaś manetka do sterowania tym ekranem, no to są skróty, tu jest dotykowy już wyświetlacz. Przyciskiem w tej manetce, no po tej stronie, no to właśnie zmienia się tutaj, jak ma wyglądać centralny wyświetlacz. No to jest francuski samochód, tu musi być troszeczkę tak inaczej też. Ale kabina, trzeba przyznać, jest ergonomiczna. Bardzo fajnie. No i tutaj jeszcze miękko opada nam. Schowek generalnie jest bardzo głęboki, tutaj widzę na płytki, albo nie wiem, na płytki. Trochę jest głęboki ten schowek, powiedzmy średniej wielkości. I myślę, że możemy gasić. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. A pod maską chyba najbardziej słuszny silnik w tym aucie. No może tego nie widać, ale 2.0 Blue HDI 150-konne. Miałem ten silnik w Peugeot 508. Naprawdę solidna, fajna i bardzo ekonomiczna jednostka. W zasadzie jeśli mowa o zużyciu paliwa, no to tutaj gdy będziemy jechać 90-100 km na godzinę, zejdziemy poniżej 4 litrów ze zużyciem. A przy 120 będziemy mieli tutaj, ja wiem, z 5,5 litra, chyba nawet troszeczkę mniej. Patrzcie, jeszcze mamy tutaj automatyczną 6-stopniową skrzynię biegów iSIN. W poprzednim C4 z HDI był półautomat. No, te półautomaty to takie troszeczkę mułowe, tak dziwnie działają. Tutaj normalny hydrokinetyk. W ogóle tak patrzę jeszcze tutaj w dane pojemność bagażnika w 5-osobowej konfiguracji 645 litrów i to chyba liczone nawet do rolety jest. Ja pierniczę. Masa 1549 kg. Silnik, tak jak wspomniałem, 150 koni mechanicznych i 370 Nm. Nie ma tutaj żadnych trybów jazdy. Po prostu skrzynię ustawiamy w tryb D lub w manualny. Ja tutaj zmierzyłem przyspieszenie do setki. Producent deklaruje 11,5 sekundy. Ja ruszyłem po prostu z gazu i hamulca. Jest ok. Prędkość maksymalna wpisane 210 km na godzinę. I tak mi się coś wydaje, że jest to kagańczyk. W Peugeotie 508 właśnie miałem kagańczyk. I dobra, myślę, że wszystko jest jasne. Jak Wam się taka cytrynka podoba? Naprawdę praktyczny, rodzinny samochód. Fajny wóz. Ale zobaczymy, czy fajnie będzie na próbie autostradowej. Przenosimy się pod autostradę. Dobra, to jesteśmy na miejscu. Zobaczcie w ogóle na tą perspektywę tutaj. Jest naprawdę... Ej, fajnie się tym autem lata nawet. Palimy. Powiem Wam, nie wiem, chyba fajnie dlatego, że po prostu ten samochód jest inny, ale też przyjaźnie za ten dieselek tutaj podklekotuje po prostu. Chociaż wiecie, jak jedziemy, no to już tak go nie słychać. To jednak Blue HDI, no to spoko. Kasujemy jeszcze zużycie paliwa. Ok, na razie będziemy jechać z włączoną klimatyzacją. Osobisty, czekajcie. Zmienimy, no ten licznik tutaj troszeczkę, dobra, obrotomierz będzie ok. D i możemy jechać, nie N, D. Petrohead musi się trochę przyzwyczaić, tutaj widzę. Do Citroena, nie Citroen, tylko Citroen. Wiem, że w tym odcinku mówię różnie, ale mówi się przez
S. Śmiesznie się jedzie z tą szybą. Normalnie jakbyśmy, nie wiem, jakimś promem kosmicznym mieli lecieć. I teraz w stronę Berlina będzie pod wiatr, ale powiem wam, już się tak troszeczkę tutaj bujnąłem szybciej tym samochodem. Porządkowo. Nawet jest ok. Nawet jest ok. Dobra, włączamy się na autostradę. No, pan tutaj z drewnem, niezły numer. Niezły numer. Kurczę, tutaj ciężarówka go wpuściła, a ten oczywiście mu przyspiesza, żeby się nie dało wyprzedzić. No ja pierniczę. Dobra. No to dzida. Ale 100-200 raczej tutaj nie będzie. No dobra. Na wszelki wypadek wyłączymy klimę. Nie, tutaj jest, wiecie, pod wiatr. To ewentualnie takie profilaktyczne depnięcie sobie uskutecznimy. W ogóle z drugiej strony będzie z wiatrem i będzie mały ruch. Nie, można popodziwiać sobie perspektywę. Boże, jak się tak jedzie 180 Citroen, aż by się wstało jak na Titanicu i tak rozłożyło po prostu ręce na boki. Tak się tutaj stanęło po prostu przed tą kierownicą, wychyliło, jakby nie było tej szyby, ja nie wiem, i puściło sobie jakąś piosenkę Fly on the Wings of Love. I 6. bieg. I 2 paczki licznikowe są. To już ponad 190. Dobra. I odpuszczamy. Tutaj szczerze mówiąc naprawdę nie ma sensu deptać, bo je lecimy pod wiatr. Możemy sobie sprawdzić prędkości obrotowe. To takie 170 km na godzinę. Mamy tutaj poniżej 3000 obrotów. Co jakieś amerykańskie tutaj sprzęty bojowe, Hammery, Humvee. 170 to jest 2682. Dobra, sprawdzimy przy 130. Normalna prędkość. 130, 6. bieg. No to mamy 2026 obrotów i 110. Proszę bardzo, to już będzie 2750. Dobra, może tutaj jednak jeszcze coś tam będzie. Szóstkę dopiero przy ponad 190 licznikowych maszyna wbija. Dobra, i 194. Nie ma co dalej. Ale mówią, jaka tutaj jest widoczność. Zobaczcie, teraz mamy tutaj pod wiatr, ale tutaj troszeczkę pod skosem, bo jest łuk. Możemy sobie to o tak zrobić jeszcze. I tak. Nie no, będziemy tutaj korzystać z walorów tego modelu. No to troszeczkę zwolniłem. Tak, 160 sobie jechałem, średnie zużycie spadło do 11,2 litra na 100 km. No dobrze mi się tutaj jedzie. Takie, kurczę, nie wiem. Tak w taką dłuższą podróż chętnie bym się tym autem wybrał. No ten silniczek kojarzy mi się z moją 508, jak kiedyś miałem. O kurczę, nad jeziorem Garda byłem nim kilka razy. To co? Soundcheck jakiś sobie tutaj dziabiemy. Jest rodzina i soundcheck jak w tunelu, kurczę. W Monako. Nie. Nie. Bardziej szum. Prowadzenie. W zasadzie trochę się tutaj bujamy. Taki wesoły autobus. Ej, nie wymagajmy od C4 Grand Picasso tego, by tutaj na torze jakieś czasy waliła dobre. No bez przesady już. Nawet nie wiem, czy tutaj wymagać 100-200 by zrobiła. No nie, 210 km na godzinę prędkość maksymalna wpisana i 100-200 będziemy mierzyć. No może będziemy mierzyć, zobaczymy zaraz. Lecimy. Mondeo. Strasznie Mondeo wolno tutaj włącza się. No próbujemy te 100-200. Ojej. Ale debil. Wyprzedzam samochód, a on i tak tutaj daje po długich. No dobra. Trzeba będzie go dogonić widocznie. Może też dziabnąć po długich. Jak będzie kogoś wyprzedzał oczywiście.
No, może właśnie tak zrobimy, zobaczymy. Na razie w cieniu aerodynamicznym ciśniemy. No będzie 100-200, powinno być zaraz. 206 km na 208 według prędkościomierza. Jest 50 sekund 100-200. No i co dalej? 213. Ale lecimy. Fly on the wings of love. Tak, moi mili. To jest, proszę Państwa, kagańczyk. 203 km na godzinę. Nie wiem, dlaczego 210 ma ten wóz wpisane. O, widzicie. Wszyscy tutaj tak dwie paczki, widzę, jadą. O, nawet BMA odchodzi. A tak czasami na Facebooku pisz: co ty tam jedziesz tak, ojejku? Przekraczasz prędkość na autostradzie bez ograniczenia prędkości. No tutaj widzicie, jest trochę ruch, a mimo wszystko sobie tak dwie paczki. Niektórzy jadą wolniej, niektórzy szybciej, no. I dobra, co? Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Nic już tutaj więcej nie zdziałamy. 203 według GPS-u. Nie wiem, dlaczego ta maszyna ma 210 wpisane, jak to jest właśnie kagańczyk na tyle. Co tam 213 według prędkościomierza było? Coś takiego. No, mam nadzieję, że ta próba autostradowa, ta prezentacja, film, pomiar race box wam się niesamowicie podobały. Ten samochód to przecież też coś niesamowitego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, kurczę, nie ze swojego podłokietnika skorzystałem.